Cześć, tu Albin i Monio. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam 3 rodzaje szelek. Szelki, 3 rodzaje. Przetestujemy, zobaczymy, które są najlepsze, które są najwygodniejsze, które są najpraktyczniejsze i które używamy do dnia dzisiejszego. Jeśli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną. Ten odcinek jest właśnie dla Was i oczywiście dla Waszych psiaków. Oczywiście każdy pies jest inny. Jak widzicie, ja mam Bordera Collie, więc dla mnie szelki to wartość priorytetowa. Musi mieć dobre szelki, takie szelki, które są wygodne, które są łatwe w zakładaniu, ponieważ zakładamy dosyć często te szelki, więc myślę, że taki odcinek Wam się spodoba na pewno. Pierwsze szelki, które Wam pokażę, to są szelki typu Guard. Słuchajcie, szelki typu Guard, jak dla mnie są dobrze wykonane. Mamy już te szelki około 3 lat. Były gdzieś na moim odcinku. Bardzo wygodne, bardzo fajne. Drugie szelki typu Step On, czy jakoś tak. Wkładamy po prostu 2 łapki dla psa. Jedną tutaj, drugą tutaj. Zapinamy na grzbiecie. No i trzecie szelki, tak zwane K9, na to mówią. Mówią też na to chyba norweskie. Zapinane przez tułów. Tutaj na końcu zapinane na grzbiecie. Jak dla mnie, zaraz Wam pokażę, jak dla mnie chyba są to najgorsze szelki, ale zapraszam Was serdecznie na test, jak one wyglądają, jak je się zakłada. No to zapraszam Was na test. Zapraszam Was na test. Pierwszy test będzie to oczywiście jak Monio, jak to się zakłada, jak to wygląda. Pierwsze szelki to są te szelki. Oczywiście to nie jest tak, że Monio robi coś za darmo. Wziąłem kiełbaskę, żeby tutaj ładnie stał. Słuchajcie, szelki typu Step On wkładane przez łapki. Wkładamy szelki na podłogę, przeciągamy jedną łapkę, drugą łapkę do góry i zapinamy psu, chodź tu, zapinamy psu tutaj na grzbiecie. Zapinamy tutaj na grzbiecie i tutaj mamy na smycz 2 kółeczka. Także to jest pierwszy typ. Super, siad. Kolejne szelki to są szelki Julius K9, mówią też chyba Guard na to, z mocną tutaj rączką i z dużym kółeczkiem. Bardzo proste, jeśli chodzi o zakładanie. Zakładamy psu przez główkę i pod spodem zapinamy mu tutaj po prostu na brzuchu. Oczywiście Monio ma bardzo dużo sierści, więc jest to trochę problematyczne. I zobaczcie, chodź tutaj, tak wygląda. To są drugie szelki, możemy tutaj psa ładnie złapać. Fajnie leżą, ale czy są praktyczne? Zobaczymy. Bardzo proste, jeśli chodzi o odpinanie. Odpinamy, składamy i tyle. Trzecie szelki to szelki typu Guard. Zobaczcie, 2 tutaj kramelki. Bardzo proste. Zakładamy psu przez główkę. Przeciągamy taśmę między łapą. Zakładamy tutaj, wciskamy kramelkę, jedną, z drugiej strony drugą i słuchajcie, i są bardzo wygodne dla pieska, nie uciskają, bardzo fajne. Wydaje mi się, że to są nasze najlepsze szelki, ale zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. No to zaczynamy, pokażę Wam, jak Monio w tym wchodzi, które są najlepsze, jak to wygląda na spacerze. Zrobię takie krótkie przebitki tutaj może w rogu, także jeśli jesteście ciekawi, zostańcie, jak dotrwaliście do tego momentu, bardzo się cieszę. Chodźcie, idziemy na dwór przetestować, mimo że jest brzydka aura na dworze, to nic, damy radę, zrobimy takie kilkuminutowy test. Zobaczymy, jak one się sprawdzają w praktyce, czy to jest tylko teoria, które są najwygodniejsze. Wybierzmy razem. Słuchajcie, pierwsze szelki typu Guard. Tak wyglądają na psie. Tutaj tasiemka jest pod spodem. Na podbrzuszu macie tą taką grubą. Słuchajcie, szelki zapina się z tyłu. Czekaj, Monio. Szelki zapina się z tyłu. Tak one wyglądają. Myślę, że to są bardzo fajne szelki do takiego spacerowania z psem. Bardzo wygodne. Widzicie, fajnie się sprawdzają. Monio się trzyma, jest bezpieczny. Słuchajcie, drugi test. Robimy test tych szelek. Jak to wygląda w praktyce na dworze. Jedna łapka, druga łapka. Przekładamy przez łapki. Zapinamy na górze i co?
Chodźmy zobaczyć. No nie widać ich tak dobrze, ponieważ Monio ma... Wstań. No, wstań. Monio ma dużo sierści, ale jak tutaj widać, łapka jest przeciągnięta przez jedną dziurkę. Tutaj na górze mają taką dwie kramelki. Chodźcie, zobaczymy. Wydaje mi się, że są najgorzej, najmniej są wygodne. Są bardzo ciasne, ale z tego względu, że Monio już jest po prostu duży. Zobaczymy, jak to wygląda. Chodź. No, ewidentnie widzę, że te szelki przeszkadzają mu w chodzeniu, dlatego że nie jest do nich przyzwyczajony. Monio, chodź. Widać jego, gdzie ma łapkę. Tak, widać. Także tak wyglądają te szelki. Chyba są, jak dla mnie, najmniej wygodne. Chodź, może dobrze się je zakłada, ale jednak to nie są te szelki, które ja bym zakładał swojemu psu. Sprawdzamy teraz trzecie szelki, zwane tak K9, Julius K9 chyba, może się mylę. Fajnie się te szelki poprzednie ściąga. Klamerka, wstań, wstań, no, dawaj. Tak jest. I trzecie, zobaczcie, chyba są najfajniej zapinane, ale ja ich nie polecam. Dlaczego? Zaraz Wam powiem. Także szelki wkładamy, bierzemy plecaczek i testujemy trzecie. Wyglądasz jak pies, który ratuje. Słuchajcie, chodź tutaj. Monioś, chodź tutaj. Słuchajcie, tu jest fajne to, że można psa złapać za rączkę. To jest bardzo fajne, że można go złapać, przytrzymać. Kółeczko jest też duże. Prawie nie pasuje moja smycz, ale chodźcie, zobaczymy to w praktyce, jak to wygląda. W praktyce wygląda to tak. Monio, tu chodź. Tak one leżą. Widać, każda łapka jest również przyciągnięta. Dosyć fajnie wyglądają. Powiem Wam, że wyglądają naprawdę fajnie. Jakby to był pies taki, wiecie, który ratuje. No bo w sumie te psy również są do tego stworzone. Psy Border Collie. Więc tak to wygląda. Ale czy są wygodne? No, zobaczymy. Chodź. Monio, tutaj. No, biegnij. Powiedz, wygodne czy niewygodne? Wyglądają fajnie, ale już Wam tłumaczę, dlaczego tych szelek nie polecam. Tych szelek nie polecam z tego względu, że mają tutaj tą klamerkę. Mają tutaj tą klamerkę i muszę Wam powiedzieć, że już się zdarzyło, że podczas gdy Monio biegł, po prostu wypięły się. Zdarzyło się to nam 3 razy albo 4 i zrezygnowaliśmy z tych szelek. No z tego względu, że jest po prostu to dla nas niebezpieczne. Jest to niebezpieczne, jeśli chodzi o podróżowanie, o chodzenie gdzieś. Zrezygnowaliśmy z tych szelek. Tak naprawdę one leżą u nas w boksie i no i tych szelek nie używamy. Może sprawdzają się dla psów innych. Może źle i są po prostu zapięte na moim psie. Nie wiem. Jak mówię, my ich po prostu nie używamy. Moim zdaniem najlepsze szelki dla nas, które nam się sprawdzają, są szelki typu Guard, szelki czerwone, te, które Wam pokazywaliśmy na samym początku. Mamy te szelki już około, jak wspominałem, 3 lat, więc moje polecenie to są szelki typu Guard, gdzie przykładamy przez główkę, zapinamy pod pasem na lewą stronę, na prawą stronę. Bardzo wygodne. Monio, mówię, ma już te szelki dosyć długo, także moja polecajka to są szelki typu Guard. Wiadomo, co pies, inne szelki dla mnie sprawdziły się najlepiej typu Guard, tutaj z firmy Wolters. Najgorsze szelki w moim teście wyszły szelki Julius K9, z tego względu, że po prostu pies wypiął mi się, no jak mówię, 2 albo 3 razy. Dajcie znać w komentarzu, jakie Wy szelki sugerujecie, jakie szelki najlepiej Wam się sprawdziły. Mi i mojemu psu Border Collie szelki typu Guard. Także jeśli jesteście ciekawi kolejnych testów, zapraszam Was serdecznie do następnego odcinka. Zostawcie po sobie ślad, napiszcie komentarz i co? Widzimy się w kolejnych dniach. Trzymajcie się, pozdrawiam, ja i Monio. Cześć, Monio.